Hej, to jest Sia, witajcie na kanale Red My Lips, a zapraszam Was dzisiaj na prezentownik. Będzie to połączenie mojego haulu urodzinowego i propozycji na fajne, niekosmetyczne prezenty. Obiecałam Wam nagrać właśnie taki haul urodzinowy, czyli co dostałam, co sobie zażyczyłam, co sobie kupiłam z okazji urodzin, a że przepada nagrywanie tego odcinka gdzieś tam na grudzień, to pomyślałam, żeby połączyć go właśnie z takim prezentownikiem, abyście mieli w jednym odcinku taką fajną dawkę propozycji, pomysłów na prezent pośród takich sprawdzonych, dobrych jakościowo produktów, które ja mam, używam, dobrze mi się sprawdzają, albo są to moje jakieś nowe, fajne odkrycia. Także jeżeli może chcecie po prostu podpatrzeć jakieś ciekawe rzeczy, albo znaleźć inspirację na prezent dla bliskiej dla Was osoby, albo dla Was, to zapraszam Was serdecznie do oglądania. Dzisiejszy odcinek powstaje we współpracy z marką Szaf, o której powiem Wam później. Lecimy! To zacznijmy sobie od produktów, które sobie zażyczyłam na moje urodziny. W tym roku korzystałam sobie z aplikacji Wishlist i tam zapisywałam sobie swoje marzenia i moje pomysły, bo powiem Wam, że często jak przychodzą urodziny, czy właśnie jakaś okazja, gdzie trzeba dać prezenty i ktoś się pyta, co ja bym chciała, to mam takie, że nie mam pojęcia, że nie wiem, nic mi nie przychodzi do głowy, więc lepiej sobie zainstalować taką aplikację wcześniej i zapisywać sobie ewentualne inspiracje, pomysły, albo właśnie jak nam ktoś wpadnie do głowy, że w sumie brakuje mi czegoś tam, a w sumie potrzebuję coś tam. I ja z tej aplikacji korzystałam i bardzo dobrze mi się sprawdziła, bo mam naprawdę same takie perełki, same rzeczy, które faktycznie były mi potrzebne i które fajnie mi się sprawdzają. Będzie tutaj trochę takich akcesoriowo-odzieżowych, można powiedzieć, rzeczy. I pierwszą rzeczą, jaką dostałam od mojego Bartka, są Birkenstocki. To są buty, które on nosi od kilku lat. Zawsze bardzo, bardzo polecał i mówił, musisz sobie kupić, bo one są tak wygodne, do wszystkiego pasują i tak dalej. I ja tak wiecie, ja wiedziałam, że ja muszę sobie je kupić kiedyś, prędzej czy później, ale jakoś tak wiecie, zawsze, nie wiem, brakowało czasu, żeby się rozejrzeć, czy pieniędzy, czy czegoś tam. No i to jest model bodajże Arizona w odcieniu takim ciemnobrązowym. No jeszcze nie miałam okazji nosić, bo czekają na wiosnę, ale to jest... Ja mam ogólnie bardzo minimalistyczną szafę, jeżeli chodzi o obuwie. Ja mam zazwyczaj jedną, dwie pary danej kategorii. I ogólnie sandałów jako takich klapek nie miałam w ogóle. Miałam jakieś takie stare, które już były po prostu rozklekotane, więc pomyślałam sobie, że potrzebuję czegoś, co będzie bardzo uniwersalne, takie, bo ja mam zazwyczaj właśnie jedną czy dwie pary butów, które pasują mi do wszystkiego i tak buduję swoją szafę. I ja wiedziałam, że to jest taki model butów, który będzie mi po prostu do wszystkiego pasować. Czy do długich spodni, czy do shortów, jeansowych, eleganckich, do sukienek. To jest ogólnie mój styl buta. Ja lubię takie trochę brzydkie, takie trochę cięższe, duże, masywne buty i to jest właśnie totalnie mój styl. Wiem, że nie dla każdego, ale też z doświadczenia Bartka i innych osób wiem, że to są bardzo wygodne i takie zdrowe dla stopy buty, więc Birkenstocki to jest mój pierwszy prezent, który uważam, że jest bardzo udany. No i ja sobie właśnie wybrałam taki ciemnobrązowy kolor, żeby był jak najbardziej uniwersalny i pasujący do absolutnie każdego możliwego ubrania. Kolejną rzeczą, której mi totalnie brakowało w mojej szafie, to był taki klasyczny, dobry pasek. Słuchajcie, ja mam w szafie jeden pasek. To jest taki cienki, brązowy, skórzany pasek, który nie pamiętam w ogóle skąd mam. On może mieć 15, 20, może 20, nawet 5 lat, nie mam pojęcia skąd go mam. I po prostu stwierdziłam, że już jakby czas na coś nowego, coś innego, ale nie to, że po prostu tam wtedy mi się nie sprawdza, ja go cały czas noszę, ale potrzebowałam paska, który będzie po prostu trochę grubszy, bardziej taki klasyczny i zależało mi na czarnym. I uważam, że ten model z Levi'sa jest po prostu przecudowny. Zobaczcie, piękna taka okrągła klamra, która nie jest mocno błyszcząca. Ona jest złota, ale to jest takie wiecie, takie przyrysowane, przymatowione złoto, więc wygląda mega elegancko, dosłownie w każdej styluwie. No i on jeszcze aż tak trochę trzeszczy mi od nowości. I zobaczcie, taki wiecie, klasyczny, gruby, dobry pasek, skórzany. Ja bardzo dużo rzeczy tego typu kupuję zwykle na Vinted, ale tutaj
przez to, że nie pamiętam, kiedy kupowałam ostatnio pasek, nie wiedziałam, jaki będę miała rozmiar, czy to będzie mi odpowiadać, czy nie, więc wolałam sobie kupić taki, wiecie, po prostu nowy, niż zamawiać na Vinted i żeby się okazało, że nie wiem, że rozmiar jest nie ten. No i uważam, że jest świetny. On mi pasuje po prostu do wszystkiego. Założę do jakichś takich mega luźnych, wielgachnych jeansów i od razu stylówka robi się mega elegancka. No, ponadczasowy model, ponadczasowy produkt i jeżeli może szukacie takiego dobrego, klasycznego paska, który będzie Wam do wszystkiego pasował, ja uważam, że ten jest absolutnie genialny. Zresztą ja widziałam, wiecie co, też moja przyjaciółka ma albo bardzo podobny, albo taki sam też z Levi'sa. No i świetne są te paski, bardzo mi się podobają. Tam widziałam też inne kolory, jakieś takie, wiecie, brązowe, ciemny brązowy, więc w zależności od tego, jaki potrzebujecie. Dobry pasek, wiecie, to jest taki dobry, klasyczny prezent, który mi starczy na kolejne 15 lat, znając życie. W tym roku bardzo praktyczne prezenty, wiecie, mało rzeczy takich fancy szmensy, bardzo praktyczne. Ja wiedziałam, że tego mi brakuje, na przykład w mojej szafie i tego potrzebuję i po prostu to kupowałam. Następnym prezentem jest nerka. Jak jej potrzebowałam w swoim życiu, to sobie nie zdajecie sprawy. Ja mam jedną nerkę, ale ona jest z takiego przezroczystego materiału, taka wiecie, szmera bajera, ale też tam nie wszystko schowam. Tam jest jedna kieszonka taka, że można sobie tam coś, żeby nie było widać jej, no nie? Ale ogólnie no wygląda trochę jak bałagan, jak ja tam sobie wrzucę jakąś konturówkę, chusteczki higieniczne i jakieś takie bambetle. A jednak chciałam mieć nerkę, która po prostu jest zakryta, do której mogę sobie wrzucić wszystko i wszystko jest zakryte. Dla mnie to jest super praktyczna rzecz i na co dzień, kiedy po prostu muszę gdzieś tam wyskoczyć tylko, wiecie, do sklepu, czy na trening, czy coś tam i nie brać ze sobą zbyt wielu rzeczy, albo jak właśnie i tak biorę torbę treningową z ciuchami, to tu mogę sobie tylko wrzucić telefon, portfel i chusteczki, ale nerka to jest super rzecz, wiecie, na jakieś wycieczki, na spacery, na wyjazdy, na urlopy. Ja cały urlop przechodziłam w nerce wszakże Bartka, bo wtedy jeszcze nie miałam swojej. On, wiecie, miał plecak i tam nosił sobie w plecaku jakieś tam rzeczy, a ja po prostu nerkę i takie najpotrzebniejsze rzeczy, jakiś SPF-ik, pomadka do ust, jakiś tam, wiecie, telefon czy coś tam i wszystko właśnie w tej nerce. I właśnie też chciałam taki model, który będzie taki dosyć nowoczesny, pasujący do wszystkiego, dlatego wybrałam sobie taką czarną, która jest taka trochę pikowana, z takiego pikowanego materiału, trochę jak kurtka, więc jest wodoodporna i jest to marka ARKK Kopenhagen. Zamówiłam ją sobie na Zalando. Przeglądałam naprawdę całą masę przeróżnych firm, przeróżnych nerek. Zależało mi na konkretnym jakby, wiecie, rozmiarze. Tutaj, żeby była w środku kieszonka, żeby tutaj wewnątrz też była jakaś kieszonka, żeby to nie był taki jeden wór tylko, ale też, żeby, wiecie, żeby zamek dobrze chodził i tak dalej. I patrzyłam na przykład na markę, no Karl Kani, ja bardzo lubię tam ciuchy z tego Karla. Patrzyłam też na The North Face, ale jakoś tak tamte miały jakieś takie recenzje takie sobie, takie opinie, że takie, wiecie, tu coś odpada, tu coś się rozwala i tak wypadło na to i powiem Wam, że jest fantastyczna, pasuje po prostu absolutnie do wszystkiego, czy sobie przepaszecie w pasie, czy sobie zarzucicie tutaj. Świetna sprawa, jeśli nie macie nerki w swoim życiu, to ja Wam mówię, że jej potrzebujecie. Znowu widzicie, praktyczna, bardzo uniwersalna rzecz i mam jeszcze jedną bardzo praktyczną, bardzo uniwersalną rzecz, ale mega wartą polecenia. Mój mąż powtarzał mi od dawna, że muszę sobie kupić plecak, ale taki plecak turystyczny, bo mamy jakieś tam w domu, ale no tak wiecie, troszeczkę, no takie sobie, ale powiem Wam, że te takie turystyczne dla mnie są takie trochę mało praktyczne, bo jak potrzebuję jakiegoś takiego plecaczka, żeby tam sobie kilka rzeczy wrzucić na jakąś wycieczkę, czy właśnie na urlop, to one są czasami takie mało praktyczne, bo jest jeden wielki wór i za dużo tej przestrzeni. I słuchajcie, jak jechałam w tym roku na urlop za granicę, to pożyczyłam plecak od mojego taty, który właśnie kupił też z myślą w zasadzie o wyjazdach za granicę. I jest to, słuchajcie, plecak z Puccini, jeszcze z metką, słuchajcie, jeszcze nie miałam okazji go nosić. Jaki to jest cudowny model. To jest ogólnie plecak taki stworzony z myślą o właśnie wylotach. To jest plecak samolotowy, tak to się chyba nazywa. On ma całą masę przygródek, kieszonek, po prostu one są wszędzie. Wiecie, że mamy tutaj jedną kieszonkę, tutaj rozepniemy, mamy kolejne kieszonki, tutaj zobaczcie, tutaj taka siateczka, tutaj przezroczyste, tu znów siateczka, tu znów kilka takich tych.
Tutaj znowuż jest też, o cyk, tu możecie sobie przyczepić jakieś klucze. Po prostu to jest tak dobrze przemyślany plecak, guys. Z tyłu macie znowuż taką kieszonkę, taką bezpieczną, że wam nikt nic nie ukradnie. Tutaj mamy też taką kieszonkę pod tymi klapami, że możemy sobie nawet te klapy schować i możemy sobie przyczepić do niej. Tutaj jest gdzieś taki pasek, że możemy z niej zrobić sobie taką torbę, wiecie, tak otrzymaną, nie? Więc możemy sobie te ramionczka, że tak powiem, odpiąć i możemy je schować sobie do środka. O, zobaczcie, tu jest ten pasek, że możemy sobie z niego zrobić taką torbę, wiecie, jak taką ala na laptopa. I tutaj w środku też jest duża przegródka, plus jeszcze jakieś tam kieszonki wewnętrzne. Tutaj możemy sobie ścisnąć ten plecak, no po prostu ma tak dobry design, jest tak fajnie przemyślany, a ja kocham mieć porządek i uwielbiam, jak po prostu wszystko ma swoje miejsce w tym plecaku. I on jest właśnie też takiego rozmiaru, że właśnie jest dla mnie idealny, że jak będę musiała jechać znowuż na jakiś obóz harcerski, to on mi się przyda na jakąś wycieczkę, gdzie trzeba będzie zabrać jakąś kanapeczkę, bidonik i wiecie, właśnie paczuszkę chusteczek i czegoś tam. To też jest taki odpowiedniego rozmiaru, a jednak jest wygodny do noszenia, no bo te takie damskie plecaczki, ja już nieraz, słuchajcie, byłam na jakimś mega długim spacerze, czy na jakiejś wycieczce z takim klasycznym damskim plecaczkiem. One nie są wygodne. One się wpijają w ramionczka. Mój ma regulację na tych ramionczkach, akurat która się kończy tutaj i jak ja chodzę, to mi tutaj to się obciera i mi jest niewygodnie, i mnie bolą plecy, a to jest po prostu wygodne, praktyczne, jakby takie pojemne, ale też nie jest taki wielgachny, jakbym miała tam pakować jakiś śpiwór czy coś, wiecie co chodzi. Genialny plecak, genialny plecak, po prostu jestem zakochana. Mój tata ma akurat w takim szarym odcieniu, a ja sobie wybrałam odcień brązowy i on ma taki brązowo-bordowy ton. Uważam, że bardzo ładny, modny kolor, ale no nie dla mody, tylko po prostu bardzo mi się podoba ten kolor i stwierdziłam, że będzie mi pasował do mojej szafy. Jest przepiękny i jest to genialny plecak. Jak szukacie może czegoś takiego właśnie na jakieś wyjazdy, urlopy, wycieczki, albo taki, wiecie, trochę taki turystyczny plecaczek, ale nie za wielgachny, Puccini, petarda. I wszystkie te zameczki chodzą po prostu I love it. Kupiłam sobie również z pieniążków urodzinowych, słuchajcie, biżuterię. Już ją mieliście na pewno okazję zobaczyć, ale jest to też firma, która moim zdaniem jest warta polecenia i jest to Regal Rose. Marka, która ma troszeczkę takie klimaty... Ta biżuteria jest troszeczkę bardziej edgy, troszeczkę taka grunge'owa, może troszeczkę gotycka, ale też nie w taki bardzo czysto gotycki, oczywisty sposób. Taka biżuteria z charakterkiem i strasznie mi się podoba. Wiecie, że ja lubię takie trochę bardziej chunky. I historia tego naszyjnika jest taka, że ja kiedyś zobaczyłam naszyjnik u Not Another Henna. Ona bardzo często go nosi. Taki właśnie łańcuch podwójnie wiązany z takim karabinczykiem. I jak mi się to podobało. I ja szukałam tego naszyjnika bardzo, bardzo długo, aż w końcu gdzieś tam trafiłam na jej filmik, gdzie mówiła, skąd go ma. Okazało się, że to kosztuje chyba z 800. To nie jest mój poziom. Ja biżuterii takiej drogiej nie kupuję. Ja sobie kupuję, wiecie, w sieciówkach albo na Vinted biżuterię, więc to jest totalnie nie moja liga. Jakby rozumiem, szanuję, jak ktoś lubi taką konkretniejszą biżuterię. Ja po prostu nie lubię na nią wydawać pieniędzy, bo dla mnie to nie jest taka wartość jakby, nie? To jest tylko ozdoba i jakoś tak, no nie dla mnie takie drogie rzeczy. No i słuchajcie, ja tak szukałam jakiegoś takiego zamiennika tamtego naszyjnika, żeby było coś podobnego właśnie z jakimś takim karabinczykiem czy czymś takim. No i znalazłam właśnie Regal Rose. Jak mi się to podoba, że to ma taki karabinczyk tutaj. To wygląda przegenialnie, bo możemy sobie to zapiąć tak po prostu, tak klasycznie, cyk, i mieć sobie po prostu łańcuch z takim karabinczykiem, ale możemy sobie go też spiąć trochę bliżej. Tutaj mógłby być taki ciutkę dłuższy, to już w ogóle by była petarda. Zobaczcie, tak o. I możemy sobie tutaj, wiecie, tak, żeby wisiało coś jeszcze, no nie? No i moim zdaniem to wygląda po prostu przepięknie. I to też jest takie fajne srebro, które nie jest takie błyszczące, takie tanie, tylko ono jest takie jakby trochę właśnie takie przetarte, takie przybrudzone i też się nie błyszczy tak bardzo, bardzo mocno, przez co moim zdaniem jest bardziej eleganckie. Więc
wiecie, ja lubię taką trochę grunge'ową elegancję. Ja bym powiedziała, że mój styl ubierania się to jest taki elegancki grunge. Lubię takie delikatnie cięższe elementy i to jest totalnie mój styl. I ja widziałam, te Regal Rose ma tak dużo fajnych chainów, jakichś pierścionków i tak dalej. One są wszystkie takie troszkę charakterne, ale cenowo są też takie spoczko. To jest takie coś na moją kieszeń jeszcze, no nie? Że mi aż tak nie szkoda. W ogóle widziałam, że nasza Iza Fog in the Garden też ma sporo biżuterii i ona z Regal Rose i w ogóle zorientowałam się dopiero, jak zaczęłam się tą marką interesować i one są po prostu przepiękne, te elementy. Tam jest oczywiście trochę droższa wysyłka do Polski, ale ja chyba sobie wzięłam ten łańcuch do koszyka, a potem pomyślałam sobie, a może poczekam na jakąś promocję, na jakiś Black Friday i sobie nie kupiłam tak od razu i tak zostało to w koszyku i po chyba 2 dniach dostałam maila, że mam 20 chyba czy 25% upustu za to, co tam jest w koszyku. Więc miałam praktycznie przesyłkę za free. I stwierdziłam, okej, to jest znak, że mogę sobie to kupić na urodziny. No i powiem Wam, że to jest taki element biżuterii bardzo przemyślany, bo ja marzyłam o czymś tego typu, właśnie srebrnym, z karabinczykiem od ponad roku, więc wiedziałam, że to jest element biżuterii, który będzie mi pasował do wszystkiego, który zawsze będzie w moim guście, bo wiecie, że mam też taki złoty łańcuch dosyć podobny. To jest mój klimat po prostu, nie? I ja lubię mieć taką biżuterię, że ja wiem, że ja to będę nosić, jak już mam kupić jakąś biżuterię, to właśnie tego typu, nie? Nie 40 różnych elementów, rodzajów łańcuszka z innym tam wisiorkiem. Ja mam, wiecie, 2-3 ulubione łańcuchy, 2-3 ulubione pierścionki i noszę je na okrągło. Także to jest my new piece. Pierwszy chyba element biżuterii, który mam taki nowy, kupiony z jakiejś takiej, wiecie, marki i tak dalej. Także jaram się na maksa, chyba zostaje ze mną teraz tutaj przez resztę filmu. Także jeżeli szukacie może jakiejś ciekawej firmy biżuteryjnej, troszkę innej, troszkę mniej standardowej, to polecam spojrzeć sobie na asortyment Regal Rose. I na koniec prezent ode mnie dla mnie, bo zawsze sobie na urodziny kupuję też prezencik od siebie. I kupiłam sobie puzzle. Już Wam mówiłam, że choruję na te Muno puzzle, bo to jest przepiękny design, przepiękne wzory. Ten jest ogólnie bardzo trudny. Wciąż go układam, jeszcze jest u mnie na stole w kuchni nieułożony. I już go chyba z 3 tygodnie układam. I bardzo mnie to cieszy, Wam co robić wieczorkami, popołudniami. W każdym razie jest to polska marka, która ma różne wzory, też różnych designerów, grafików, artystów i tak dalej. Trochę taki, wiecie, sztuka użytkowa, po prostu użytkowa sztuka. Przepiękne modele, to są trochę droższe puzzle, ale jak ktoś lubi z Was, czy ktoś z Waszej, nie wiem, rodziny, czy wśród bliskich puzzle, to uważam, że zdecydowanie warto zainteresować się marką Muno, bo są one po prostu przepiękne, inne, jedyne w swoim rodzaju. Może nie każdy, nie wiem, pała zachwytem nad, wiecie, wzorami jakichś tam biegnących koni, czy jakichś tam, nie wiem, słoni. To może właśnie coś takiego bardziej jak to, jak taki kolaż, delikatnie retro kolaż. Piękne. Piękne. Moje akurat ten model ma 2000, ale są też 1000, są też 500, więc zależy od tego, wiecie, co preferujecie, to takie puzelki. To jest taki prezencik ode mnie dla mnie i bardzo dobrze mi służy. Jestem zachwycona tymi puzzlami. I to są wszystkie produkty, które dostałam, kupiłam na urodziny. Bardzo praktyczne rzeczy, ale takie, wiecie, dobrze przemyślane, wybrane, tak wybiórczo, tak dobrze, więc dajcie mi znać, czy lubicie tego typu prezenty, takie właśnie przemyślane, takie konkretne, bo tutaj nie było nic takiego bardzo fancy-szmancy tak naprawdę. Teraz chciałabym Wam pokazać kilka produktów, które mam u siebie od dawna, bardzo lubię i bardzo polecam i myślę, że są bardzo fajnym materiałem na prezent. Pierwsza z nich to maszynka elektryczna do golenia dla kobiet od szaf. Guys, to jest game changer w moim życiu. Ja nienawidziłam się golić. Ja nienawidziłam po prostu tego, że zaraz po goleniu mam swędzenie, pieczenie, podrażnienie, zaczerwienienie, drapanie wieczne, zacięcia. I ja przez to, ja mogłam w ogóle chodzić zarośnięta, bo nienawidziłam wiecznie męczenia się z tym drapaniem, podrażnieniem i swędzeniem. I nagle, jak za dotykiem magicznej różdżki, wszystkie moje problemy zniknęły. Jest to maszynka jakby zaprojektowana pod kątem
golenia okolic bikini, ale możecie spokojnie golić nią całe ciało, nogi, pachy, co tylko potrzebujecie. I tutaj mamy dwa rodzaje ostrzy. Tutaj po bokach jest takie ostrze, to są takie ząbki, które służą do skracania takich trochę dłuższych włosków, a tutaj jest takie bardzo gładkie ostrze foliowe, które dosłownie dogoli Was na gładziusieńkie zero, więc dla tych, którzy są, wiecie, control freakami, spokojnie będziecie mieć idealnie gładką skórę. I tą maszynkę możecie używać na mokro lub na sucho i jej ogromnym plusem jest to, że możecie użyć jej w dowolnym momencie dnia, kiedy tylko chcecie, gdzie przy zwykłej maszynce jednak trzeba było to zrobić pod prysznicem albo podczas kąpieli, a czasami jest tak, że czegoś nie zauważymy, że trzeba się ugolić, a nagle, no nie wiem, zafreestylowaliście wyjście na przykład na basen czy gdziekolwiek i okazuje się, że trzeba się ogolić, więc jak zrobicie to na sucho zwykłą maszynką, no to wiecie, że będziecie cierpieć przez kilka dni. Ja przynajmniej tak miałam. A tutaj kiedy tylko potrzebuję, dosłownie potrzebuję minuty czasu, żeby sobie tam ogolić paszkę, czy okolice bikini, czy nogi i nie ma żadnych podrażnień, nie ma nic, po prostu w dowolnym momencie, kiedy tylko uznam, że potrzebuję, że chcę, mogę po tą maszynkę sięgnąć i jestem pewna, że każda kobieta będzie z takiego prezentu turbo zadowolona. Ona ma też taką dodatkową głowicę, taką mniejszą, do jakichś bardziej precyzyjnych, małych okolic, więc możemy sobie to wymienić w zależności od potrzeb. To wszystko jest w zestawie. No uważam, że to jest przecudowny prezent. Teraz z okazji świątecznej promocji macie tą maszynkę dostępną w rekordowo niskiej cenie, więc jeżeli myśleliście o takim prezencie dla kogoś bliskiego albo dla siebie, to jest to idealny moment, żeby ją zakupić. Szczegóły macie na dole w opisie, macie tam link do produktu i wszystkie potrzebne informacje. Jeżeli macie wśród swoich bliskich osobę twórczą i kreatywną, uważam, że to będzie świetny prezent. Mówię tutaj oczywiście o książeczce Dictionary of Color Combinations. Fantastyczna propozycja dla wszystkich osób twórczych, kreatywnych, które mają może kreatywny zawód albo kreatywne pasje, jak rysowanie, malowanie, design, projektowanie wnętrz, makijaż, ponieważ jest to książeczka zawierająca połączenia przeróżnych kolorów. I jest to japońska autorka, książeczka jest po angielsko-japońsku i to ogólnie miały być zastosowania kolorystyczne do kimon, ale spokojnie możemy stosować je w designie, w malarstwie, w makijażu, w czym tylko chcecie. Bardzo inspirująca. Co więcej, macie tutaj przeróżne połączenia i podwójne, i potrójne, i poczwórne i każdy z tych kolorów też znajdziecie z tyłu, więc możecie takie sobie, wiecie, referencje, nie wiem, sprawdzić, nie wiem, przyłożyć do makijażu, do farby, do czegoś tam i sobie znaleźć różne połączenia kolorystyczne. Bardzo inspirująca książeczka i do korzystania z niej w Waszej twórczej pracy, ale też po prostu do oglądania. Ona jest po prostu piękna i cudownie się patrzy na te połączenia kolorów, jeżeli właśnie lubicie kolory, po prostu. Ja tą książeczkę uwielbiam i jestem pewna, że artystom i takim artystycznym, twórczym duszom na pewno taki prezent bardzo się spodoba. Świetnym prezentem będą też kominki aromaterapeutyczne, czyli tak zwane dyfuzory zapachowe. Ja mam dwa. Ten stoi zwykle u mnie w salonie, no i tutaj ten z tyłu, który mam w tle, który widzicie zawsze u mnie na moich filmach. Uwielbiam kominki zapachowe, bo po pierwsze, dla każdej osoby, która lubi jakieś takie jesieniarskie klimaty, ciepełko, klimacik w domu, ładne designerskie produkty, które i zdobią i mają fajną funkcję. Coś, co jest też dobre zdrowotnie, bo nawilża nam powietrze, bo jeżeli korzystamy z olejków eterycznych, no to one mają również fajne właściwości zdrowotne i relaksujące, i przy przeziębieniach, i wzmacniające odporność, jakby w zależności od tego, jaki olejek sobie użyjemy, takie właściwości będziemy mieć. No i przede wszystkim przepiękny, przyjemny zapach w mieszkaniu. Ja kocham włączać sobie do sprzątania, do wieczornego relaksu, kiedy mam gości, kiedy mam klientów, kursantki, żeby właśnie mieć taki fajny, przyjemny zapach w domu, ale też taki zdrowy zapach, a nie taki duszący, jak niektóre świeczki mają, że aż tak, wiecie, aż tak nam przeszkadzają. Tutaj możemy sobie dozować intensywność tego zapachu, w zależności od tego, ile sobie tego olejku eterycznego wlejemy. Dodatkowo one zazwyczaj mają jakieś takie podświetlanie, więc ładnie się prezentują przy wieczornym świetle, przy oglądaniu jakiegoś filmu czy czytaniu książki. Także uważam, że to jest bardzo fajna rzecz dla osób, które, wiecie, lubią sobie tak przyjemnie ozdobić mieszkanko i dodatkowo mieć fajne właściwości. Ten konkretny widzieliście u mnie na kanale chyba 2 lata temu w haulu właśnie urodzinowym, kiedy nagrywałam, bo ten sobie właśnie zażyczyłam na urodziny 2 lata temu i od tego czasu bardzo dobrze mi służy. I ostatnia rzecz,
Dla osób, które lubią muzykę, które może zawsze chciały nauczyć się grać na jakimś instrumencie, ale może nie mają talentu, może nie miały sposobności się nauczyć, jest taki instrument, na którym każdy potrafi grać. I jest to kalimba. To jest świetny pomysł na prezent dla osób takich troszkę umuzykalnionych, bo jest to bardzo nieduży instrument, który możemy zabrać ze sobą gdziekolwiek chcemy, do łóżeczka, żeby sobie posiedzieć w łóżeczku i poplumkać troszeczkę, czy na jakiś spacer, czy na wycieczkę, czy na wyjazd nad morze, czy na jakieś ognisko. Cudownie się sprawdza, bo zajmuje po prostu mało miejsca, wystarczy go złapać w 2 ręce i jest to instrument, na którym każdy potrafi grać, bo nie musimy grać jakichś skomplikowanych melodii. Możemy, bo oczywiście są osoby, które zmasterowały sobie granie na kalimbie tak, że potrafią robić przepiękne rzeczy, ale to proszę, można sobie po prostu sobie plumkać. I to brzmi jak najpiękniej zagrana melodia przez jakieś leśne elfy. To brzmi po prostu przemagicznie i robi taki klimacik w domku, jak sobie na tej kalimbie plumkamy. Ja kupiłam ją kiedyś mojemu Bartkowi, on ma troszkę za grube paluchy do tego i mu tak trochę ciężko jest tutaj grać, musiałby mieć dłuższy paznokieć, ale dla osób, nie wiem, dla dzieci, dla młodzieży, dla nastolatek, dla osób o drobniejszych dłoniach jakby spokojnie. Też są, wiecie, różne rozmiary tej kalimby, są i takie podwójne i trochę takie, które mają mniej tych nutek i je się gra tak po kolei, że tu jest C, D, E, F, G, H, więc wiecie, gramy tak, wiecie, na 2 kciuki w zasadzie. Bardzo fajna rzecz, naprawdę bardzo fajna rzecz. Dziękuję. Odpalcie sobie w ogóle na socialach, gdzieś tam jak ktoś gra na kalimbie, to jest po prostu takie piękne, bo ja to sobie tak, wiecie, plumkam, co mi tam przyjdzie do głowy, albo sobie tam wymyślę jakąś melodyjkę, albo próbuję ją sobie odtworzyć, jakąś melodyjkę, którą znam, ale jak ktoś tak naprawdę pięknie gra, to po prostu pięknie gra, to jest przepiękne, to brzmi jak bajka, to brzmi jak, no mówię, jakaś elfia historia, coś pięknego. Jeżeli podpatrzyliście jakiś fajny pomysł na prezent, to koniecznie dajcie mi znać, czy dzisiejszy odcinek Wam się podobał i czy Wam się przydał. Jeżeli Wy macie jakieś naprawdę fajne, unikatowe, nietypowe pomysły na prezent, to też piszcie w komentarzach. Może komuś się przydadzą, może ktoś znajdzie jakąś fajną inspirację. No i jeżeli lubicie tego typu odcinki, to zostawcie mi kciuka do góry i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pa pa!